Cześć! Witajcie w offroadowym przewodniku po Ameryce. Tym razem zabieram Was nad jezioro Meadow w Kalifornii. W połowie sierpnia odbyła się tam 55. edycja Sierra Trek. Raz do roku na terenie starej osady górniczej powstaje tymczasowe miasteczko offroadowe. Przez 4 dni na miejsce zjeżdża tysiące osób, które próbują swych sił w zmotoryzowanej rozrywce. Najważniejszym celem jest przejechanie szlaku Fordyce Creek, uważanego za jeden z najtrudniejszych szlaków offroadowych w Kalifornii. Razem z klubem Santa Cruz 4-Wheel Drive pojechałem na miejsce, by pomóc przy obsłudze tzw. Winch Hill 4. Czwartek był pierwszym dniem, kiedy tam się znajdowaliśmy. Ze względu na poziom trudności szlaku konieczne było odpowiednie przygotowanie przejazdu. It's moving the other one. Okay, is that a bad thing? No, not yet. It's all teamwork. Pierwotnie wybrane zakotwiczenie wincha okazało się niewystarczające. Po zmianie mocowania kotwicy zamiast głazu zaczął się ślizgać Suzuki Samurai. Dopiero podpięcie dodatkowego wincha oraz zblocza umożliwiło ostateczne pozbycie się kamienia. Okay, stop. Up. Sit down the hill. Okay, 1, 2. Let's go. See, I told you. Pierwsze kilka godzin poświęcone było na przesuwaniu największych głazów, by umożliwić wszystkim uczestnikom imprezy bezpieczny przejazd. W ciągu 3 dni z Sierra Trek przewidywano, że szlakiem Fordyce Creek przejedzie około 300 pojazdów. Szlak Fordyce Creek ma długość około 19 km. Najlepszy czas, by odwiedzić to miejsce, jest pomiędzy majem i październikiem. Idealny natomiast podczas Sierra Trek. W czasie imprezy zrzut wody z pobliskiej zapory Fordyce jest ograniczony, dzięki czemu można spokojnie przekroczyć wspomnianą rzeczkę Fordyce. Poza tymi dniami przeprawa może być niemożliwa. Oficjalnie na szlaku istnieje 5 wzgórz wyciągarkowych, jednakże pomiędzy nimi znajdują się inne, które również nie należą do łatwych. Fordyce Creek znajduje się w górach Sierra Nevada, co oznacza łańcuch górski pokryty śniegiem. Jest to łańcuch o długości około 640 km, będący częścią większej sieci gór zwanych amerykańskimi kordylierami. Warunki atmosferyczne, które ukształtowały te góry, powodują, że podróżowanie po nich samochodem terenowym nie jest łatwe. Come driver now. Forward. Okay, hold right there. Oh, are you walking it? Oh, yeah, there you go. Nicely done, sir. Great success. Come back for butt touch. You did great earlier on that line. That was awesome. Give me knuckles. That was awesome. You guys killed it. Po zrobieniu porządku z większymi głazami na szlaku, szybkie sprawdzenie, czy nie jest wymagana dalsza praca. Wytyczenie bezpiecznego przejazdu, który posłuży za odnośnik podczas pilotowania oraz bezpieczne przeprowadzenie pojazdów zajęło dłuższą chwilę. Jednak upewniło nas, że robota została dobrze wykonana. Teraz pozostało nam jedynie czekać na nadjeżdżające pojazdy. Jednak tego, że pierwszy klient, który wjedzie na szlak, się wywróci, to nikt się nie spodziewał. Nie stało się nic poważnego, więc wystarczyło podpiąć wyciągarkę i postawić z powrotem na koła.
W ciągu 2 kolejnych dni okazało się, że winch był wykorzystywany bardzo często. Ze szlaku zaczęły zjeżdżać auta bez wspomagania kierownicy, lokerów czy nawet całkowicie martwe. Auto Ediego, które tu widać, podpięło się do wyciągarki na szczycie wzgórza, zarazem ciągnąc za plecami inne, które poruszało się tylko z jednym sprawnym kołem. Poza oczywistym pechem, który prześladował niektórych kierowców, nie można jednak zapomnieć o wszystkich innych, którzy dali radę bez asysty. Wisienką na torcie był wjazd Williego. Nieczęsto już widać te auta w takim środowisku. Trzeciego dnia wraz z małżonką postanowiliśmy spróbować swoich sił na części szlaku Fordyce Creek. Pomimo połowy sierpnia poranek przywitał nas lekkim przymrozkiem. Trwało to dość krótko, ale przypomniało, że znajdujemy się w górach na wysokości ponad 2200 metrów. Jeszcze nie tak dawno małżonka nie czuła się gotowa, by zasiąść za kierownicą jeepa. Jednak kolejne wyjazdy spowodowały, że z dumą i pełnym profesjonalizmem pokonuje już niejedną przeszkodę. Tak też było z dobrze nam znanym Winch Hill 4. Ostatnie 2 dni widzieliśmy, jak kierowcy zmagają się z tym wyzywającym wzgórzem. Teraz sami dostaliśmy szansę, by się z nim zmierzyć. By pokonać szlak Fordyce Creek zaleca się posiadanie opon w rozmiarze co najmniej 35 cali. Dodatkowo ważne jest, by posiadać działające lokery na przód i tył. Pomimo takiej konfiguracji zdarzyło się nam kilka razy przyczeć podwozie.
Kierując się od strony obozu, konieczne było zmierzenie się z 3 wzgórzami wyciągarkowymi. Każde z nich jest wyzwaniem samym w sobie. Dużą rolę w przejechaniu szlaku odgrywają wolontariusze. To dzięki ich obecności, nawigowaniu auta i informacjom z zewnątrz możliwy jest bezpieczny przejazd. Po kilku godzinach jazdy w końcu dotarliśmy do miejsca docelowego. Przeprawiliśmy się przez rzekę, gdzie na niewielkiej przestrzeni przekąsiliśmy co nieco i zebraliśmy siły na drogę powrotną. Pomimo tego, że cały szlak posiada aż 5 wzgórz wyciągarkowych, najtrudniejszą przeszkodą jest właśnie przeprawa przez wodę. Fordyce Creek nie jest jak większość rzek. Jej przepływ nie zmniejsza się latem ze względu na pobliską zaporę. Jest ona kontrolowana przez PG&E, dlatego w trakcie suchego i gorącego lata upuszcza się więcej wody, by zapewnić dostęp do niej w dolnym biegu rzeki. Dobrym zwyczajem jest, by sprawdzić, jaki jest aktualny poziom zrzutu wody, gdyż cokolwiek powyżej 175 cubic feet per second skutecznie utrudni przeprawę. Zdarza się zobaczyć kogoś, komu silnik uległ zalaniu i siedzi w środku rzeki bez możliwości wydostania się. Podczas Sierra Trek, dzięki działaniom Stowarzyszenia California Four Wheel Drive w porozumieniu z PG&E, przepływ wody z zaporu jest ograniczony do 50 CFS, dzięki czemu przebycie rzeki nie stanowi problemu. W drodze powrotnej do obozu udało mi się nakłonić małżonkę, bym to ja mógł usiąść za kierownicą auta. Po kilku miejscach, gdzie konieczne było rozwinięcie wyciągarki i przeciągnięcie się po co wyższych kamieniach, dojechaliśmy ponownie do Winch Hill 4, na którym oczekiwali nas już chłopaki z klubu Santa Cruz Four Wheel Drive. Nie widząc sensu w powtarzaniu najazdu do skutku oraz ponieważ jest to nasze jedyne auto, postanowiłem skorzystać z wyciągarki. Kamienie w górach Sierra Nevada znane są z tego, że ich powierzchnia jest bardzo śliska. Ze względu na stosunkowo niskie zawieszenie i niewielkie opony, miałem małe szanse, by bez uszkodzeń pokonać tę przeszkodę. W końcu po to jest wyciągarka, by się asykurować w trudnych miejscach.
Po 2 dniach obserwacji, jak inni pokonują ten odcinek, było już łatwo, by wspiąć się na ostatnią część wzgórza. Dajcie znać, czy podobała Wam się taka relacja. Sierra Trek był świetnym czasem.